Witajcie. Dziś z Krzysztofem Bontalem porozmawiamy o sytuacji w kredytach mieszkaniowych. No, sytuacja jest, że tak powiem, rozwojowa, bo powstają plotki o kolejnym dotowanym kredycie, chociaż w rządzie są również jego przeciwnicy. Minister boi się ogłosić cokolwiek, ale chciałbym też porozmawiać o rzeczach poważniejszych, na przykład o tym, kiedy możemy się spodziewać i czy możemy się spodziewać, że spadnie oprocentowanie, że spadną marże banków i jaka jest w ogóle sytuacja w kredytach mieszkaniowych dzisiaj, co na pewno nam Krzysztof powie ze swojego doświadczenia, a wy, jeżeli jesteście zainteresowani informacjami o trendach na rynku nieruchomości, to subskrybujcie nasz kanał. Zapraszam do zostania naszym patronem na kanale Patronite. Tam jest wiele audycji specjalnie dla patronów tylko i wyłącznie. No i cóż, zapraszam na naszą stronę syben24.pl, gdzie znajdziecie nasze audycje wzbogacone o dodatkowe dane. Krzysztof, powiedz mi właśnie, czy jest spodziewanie się, że wkrótce zostaną obniżone stopy procentowe, że marże banków spadną w dół, bo jeżeli nie ma takiego dotowanego kredytu, to dopiero taka obniżka stóp procentowych mogłaby ożywić polski rynek mieszkaniowy. Zacznę od marż, bo to jest dosyć na razie chyba krótki temat, to niewiele się spodziewamy. Na razie można by powiedzieć, że się niczego nie spodziewamy. Jeśli chodzi o stopy procentowe, no to tutaj mamy w ostatnich miesiącach trochę różnych informacji, bo jeszcze w tamtym roku mieliśmy założenie, że koniec pierwszego, może drugi kwartał zacznie się rozmowa na temat korekty tych stóp procentowych. No tutaj wszyscy spodziewają się, że to będą obniżki. Później, kiedy tarcza została jednak przedłużona na te 3/4 roku, okazało się, że pan prezes przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej, pan prezes Glapiński, powiedział, że to spowoduje, że te potencjalne obniżki one się po prostu odwleką w czasie i nawet nie powinniśmy myśleć do końca 2025 roku o obniżkach. Już wiemy w ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach, że ten temat znowu wraca. Słyszymy wiele wypowiedzi niektórych poszczególnych członków Rady Polityki Pieniężnej o tym, że nawet marzec może być już tym momentem, kiedy temat zostanie podjęty. Tak? To absolutnie nie należy identyfikować z tym, że obniżki będą, tylko to, że zacznie się rozmowa. To wcale nie oznacza, że będzie to jednoznaczne z tym, że będą obniżki. Ja też uważam, że Rada Polityki Pieniężnej powinna mieć 100% pewność, że się nie pospieszy. Bo jeżeli my założymy, że teraz jakaś jest projekcja inflacji, obniżymy znacząco stopy procentowe, żeby to znowu nie wpłynęło na to, że ta inflacja skoczy, ona się wymknie nam spod kontroli. Więc na razie wydaje mi się, że obniżki takie, które można by zakładać, jeżeli w ogóle to będzie na pewno druga połowa tego roku, to nie będą szybkie obniżki i duże. Tego to na pewno bym się nie spodziewał, przynajmniej nic na to nie wskazuje. Znaczy ostatnio nawet inflacja lekko wzrosła, można powiedzieć. Nie jakoś dramatycznie, ale też widać, że nie spada nadal. To mamy takie chwilowe odbicie. Niektórzy twierdzą, że chwilowe. Powiedziałeś, że politycy mogliby, tak międzysłowie, ograniczyć oprocentowanie ustawowo lub marżę, ale to raczej brzmiało chyba przerażająco, bo czy politycy powinni dyktować przedsiębiorcom, za ile mają sprzedawać swój towar? W przypadku banków są to pieniądze. Chyba moje zdanie znasz, ja nie jestem zwolennikiem ingerowania w ten sposób, tak? Natomiast nie oszukujmy się, przecież politycy regulacjami ingerują w różne branże w różny sposób, tak? Są ograniczenia, są różne restrykcje, więc ja zakładam, że one tutaj też są możliwe. To nie jest tak, że nie można. Tak? Jak nie można, jak można narzucić przedsiębiorstwom rynkowym, jakimi są banki, można było narzucić wakacje kredytowe, więc co, marż nie można narzucić. Mówimy, że banki utrzymują wysokie marże i chyba jeżeli chodzi o kredyty mieszkaniowe, to nic specjalnie nie skłania ich do tego, aby obniżyć te marże, bo właśnie, tak mi się wydaje, przynajmniej z tego, co publikuje BIK, to zarówno liczba wniosków o kredyt, jak i udzielone kredyty mieszkaniowe od
czasu, kiedy spadło ten szał związany z bezpiecznym kredytem 2%, to utrzymuje się na dość stabilnym poziomie i nic nie wskazuje na to, żeby tam miało być jakieś załamanie. Nie jest to poziom najniższy kredytów w historii akcji kredytowej. Jak jest u Ciebie tak naprawdę? Ogólnie wygląda to tak. Mamy drogie nieruchomości, drogie kredyty, a rynek i tak działa. Rynek sobie naprawdę całkiem nieźle radzi. Czyli radzi w tym sensie, że on wcale nie zamarł. Tak? To nie jest sytuacja, jaką my mieliśmy przed bezpiecznym kredytem, po tym takim nagłym wzroście stóp procentowych, gdzie naprawdę no, to był słaby okres w ogóle w kredytach. Tak? No to było 6 rzędu, tysięcy. o ile pamiętam, 6 000 mniej więcej miesięcznie Dokładnie. kredytów, a teraz jest ponad 15 w miesiącu. Tak, to świetnym przykładem, co prawda może niewymiernym, ale było to zawsze, że w rejestrze pośredników kredytu, czy tam agentów kredytu hipotecznego w Komisji Nadzoru Finansowego wtedy było chyba zarejestrowanych 6700 ekspertów. Nie mówię o bankowych, tylko od pośrednika. Czyli nawet nie wychodził kredyt na głowę, tak? Wtedy. To świadczy o tym. No, część to pewnie martwe dusze w tym rejestrze, no ale jednak. Natomiast teraz to działa, no jest jakiś poziom, to w ogóle nie spadło do tych 6000, jednak ten poziom jest utrzymywany. Mamy jednak fajny dosyć rynek, bo ofert przybyło, tak? Może one już nie rosną chyba, już nie rosną tak szybko jak wcześniej. Ja myślę, że gdzieś to nasycenie chyba jest, tak? To osiągniemy, to nie będzie w nieskończoność. Natomiast no bo nie wiemy, jaka jest jakość tych ofert, bo to mówimy o liczbie tylko i to jest istotne. O ofertach mieszkań mówisz. Tak, mieszkań, no głównie mieszkań, bo to tutaj mieszkań, tak, mieszkań, nie kredytów. A i tak są kupujący po drugiej stronie. Oczywiście oni nie mają łatwo, bo dzisiaj trzeba mieć wkład własny, powiedzmy w większości, dosyć duży. Przez ceny mieszkań to jest kilkadziesiąt, czasem kilkaset tysięcy. Zdolność kredytowa no jest jaka jest. No ona trochę wzrosła ze względu na to, że jednak pensje poszły przez te kilka ostatnich lat trochę w górę, więc na to też musimy zwracać uwagę. No dobrze, ale to nie znaczy, że tych kupujących nie ma. U jednych osób zajmujących się kredytami tych klientów będzie więcej, u innych mniej, ale ja uważam, że to jest całkiem fajny rynek. Z rynku też ubyło trochę tych, którzy kupowali inwestycyjnie, więc ten popyt na mieszkania i liczba transakcji na rynku jest mniejsza niż była. Natomiast też niektórzy mówią, a ten taki wynik dobry w sumie, nie taki najgorszy, tak? Może nie rekordowy, ale nie najgorszy w kredytach mieszkaniowych, wynika z tego, że ludzie rzucili się na refinansowanie starych kredytów. Powiedz mi, jak ty widzisz, czy do ciebie stoją tłumy po refinansowanie kredytu? Czekam, aż będą stały. Nie, naprawdę. Przyjdzie ten czas, kiedy naprawdę będzie jakiś taki, będą fale tych duże osób, które będą chciały mieć ten kredyt tańszy po prostu. Szczególnie mówimy o tych osobach, które mają okresowo stałą stopę procentową, tak? Którym nie spadną oprocentowania, spadek oprocentowania nie pójdzie za spadkiem stóp procentowych, więc te refinansowania prawdopodobnie będą. Natomiast dzisiaj ja myślę, że większość osób, które miała zrefinansować, to już zrefinansowała. Dlatego, że my ten maksymalny poziom oprocentowań to mieliśmy 8-9%. Pamiętasz, był taki moment, gdzie tak było. Potem zeszło to do 7%, trochę niżej, ale powiedzmy ten poziom 7%, wróciło, spadło, wróciło, spadło. Więc ja myślę, że te osoby, które już chciały to zrobić, większość to zrobiła. Ja refinansuję niektórych klientów, ale to naprawdę są osoby, które jeszcze mają, nie wiem, oprocentowania 8,5, 8,70, które kupowały z wkładem własnym 10%, a teraz ze względu na zwiększoną wartość nieruchomości mogą już sobie pozwolić na kredyt adekwatny do tego, jakby miały 20% wkładu wtedy, więc to tutaj gdzieś jest ta oszczędność. Natomiast jeszcze jak ktoś miał, no wiesz, jak ktoś miał 7,50 oprocentowanie, 8, no to on nie zejdzie do 7, nie będzie przeskakiwał na 7,30, bo jeszcze to jest dla niego za mało. To musi jednak ta różnica być większa, bo przecież też wiadomo, że klienci muszą ponosić jakieś koszty przy refinansowaniu. Wyceny, spłaty, wykreślenia starych hipotek, wpisanie nowych, to nie do końca się tak opłaca za jakieś kilkanaście złotych. No właśnie, kilkanaście złotych, Krzysztof.
Jeżeli ja bym zmienił kredyt na taki, który ma oprocentowanie o 1% niższe i miał 100 000 kredytu, to potem pytam się o 100 000, bo będzie jak można potem łatwo przemnożyć. Jak masz 500, jak masz 1 000 000, to ile ja bym zyskał miesięcznie na racie albo Co rocznie? najlepsze, musiał policzyć, ale na samych odsetkach no zyskujesz 1% od tej kwoty, którą masz. Czyli w skali roku możesz sobie przyjąć, że zapłacisz o 1000 zł mniej odsetek. 1% ze 100 000. Akurat łatwo, tak? W No skali tak. roku. Nic średnio w tym początkowym okresie to jakieś 80 zł miesięcznie, tak? No tak. Tyle mniej odsetek. Czyli jak mam kredyt 500 000, to jest 400 zł mniej więcej. Odsetek, tak. To nie do końca przełoży się na ratę, ale jeśli chodzi o ten koszt taki odsetkowy, to tyle to będzie. To tak w uproszczeniu sobie można to tak w ten sposób policzyć. I dużo na pewno nikt się nie pomyli, żeby sobie oszacować. 4 czy tam 5 tysięcy rocznie, koszt nowego kredytu, nowej wyceny pewnie nieruchomości. No już tak wchodząc, no to też jest taka trochę chyba skórka za wyprawkę. Ja wiem, że ten kredyt się płaci przez wiele lat później, ale może warto czasami poczekać. Faktycznie niech się obniży jeszcze o 1% ten kredyt i wtedy zrobić już taką gruntowne refinansowanie. Jak ludzie do tego podchodzą? No właśnie w ten sposób, czyli te osoby, które mają duże kredyty, no to one jednostkowo miesięcznie tą oszczędność będą miały większą, prawda? Koszta często związane z przejściem z jednego banku do drugiego są stałe, no bo wycena jest jakoś kwotowo, ryczałtowo, znaczy kwotowo jest ustalona, nie wiem, kwotowo. Wpisy, wykreślenia też, w zależności od tego, jakie mamy opłaty w nowym banku, no to przejście naprawdę może przy niewielkich ruchach na oprocentowaniu to bardziej się oczywiście opłaci tym osobom, które mają wyższe kredyty. No za 80 zł miesięcznie naprawdę dużo osób nie podejmuje tej decyzji i wolą jeszcze poczekać, na przykład poczekać do końca roku, może faktycznie będzie tam te pół punkta procentowego jeszcze się urwie, bo przeskakiwać z banku do banku teoretycznie można, tak? Aczkolwiek to też już nie jest takie oczywiste, bo banki potrafią wprowadzić, czy banki, czy Komisja Nadzoru Finansowego, już wiemy, że potrafią wprowadzić regulacje, które w pewien sposób to ograniczą. I dzisiaj są już banki, które refinansują kredyt, który miał stricte cel mieszkaniowy. Czyli ja wziąłem na zakup i mogę go zrefinansować, bo on był na zakup. Ale ten kredyt mój nowy, to już jest kredyt refinansowy. On już nie jest, może nie być mieszkaniowy. I są już banki, które nie refinansują kredytu refinansowego. I wyobraź sobie teraz, że to będzie standard na rynku, że byłoby takie coś wprowadzone. No to czy zrefinansowałbyś kredyt od razu, jak tam trochę spadnie, czy jednak wiedząc, że kiedyś możesz w przyszłości nie móc go zrefinansować, czy byś nie poczekał jeszcze, żeby jednak ten zysk na racie był po prostu ta oszczędność mniejsza? Wiesz, to jest wszystko zależy od tego, jak za chwilę będą wyglądały te regulacje banków, bo wiesz jak jest, no, refinansowanie kredytu to jest przejście z jednego banku do drugiego. Tutaj na rynku nie pojawia się nowy kredyt. Tu jedna instytucja się go w jednej instytucji się go pozbywamy, bierzemy w drugim. I teraz z banku X 100 klientów odejdzie do jednego banku, przyjdzie 100 klientów na przykład, zależy oczywiście od oferty, może tak być, z innego banku. Bilans zostanie ten sam. Zysk miesięczny, przychody te same, praca wykonana. Czy banki nie będą chciały tego ukrócić? Jeżeli to będzie takie masowe, wiesz, ja jestem jednak ja zakładam, że może się to wydarzyć. Znaczy, no, banki na pewno nie są zadowolone, kiedy zaczynają mniej zarabiać. To jest jedna pewność. Wiesz, no tak, a tutaj może nawet sumarycznie nie zarobią mniej, ale wykonają dodatkową pracę, która nie przyniesie im tego. Tak? Więc jeżeli mnie pytasz, czy dzisiaj są już nagminne refinansowania? Nie, ja uważam, że są, ale jeśli chodzi o taką falę refinansowań, to one już były, ta mała fala, już większość zrefinansowała. Dokładnie sam nawet nie wiem, czy można na coś zrzucić, tak nie wiem, jakieś faktycznie 1, 2 powody podać, dla którego mamy zwiększone trochę zainteresowanie jednak kredytami, no bo w lutym mamy ilościowo, ile było? 17% więcej zapytań, tak? Do Biura Informacji Kredytowej. I tutaj ciekawe jest, że
już w tym pierwotnym komentarzu Biura Informacji Kredytowej jest informacja, że to może być spowodowane tym, że więcej par przystępuje do kredytu, ubiega się, że wcześniej więcej singli było, a że Biuro Informacji Kredytowej raportuje każdy PESEL osobno, no to wiadomo, że jak dwie osoby przystępują, składają wniosek o kredyt, no to jest liczone jako dwa. Natomiast skąd ta informacja, skąd te dane, że w tej chwili może być więcej tych par niż singli, a kiedyś było więcej singli, to nie mam pojęcia, bo w stosunku do zeszłego roku, to już my już odnosimy się do lutego 2024, nie? To już było po bezpiecznym kredycie 2%. Czyli po tym wysypie faktycznie singli. Już nie sądzę, że tam wtedy nie wiadomo jeszcze ile singli było na rynku, że teraz więcej par. W odniesieniu do zeszłego miesiąca to już w ogóle nie jestem w stanie ocenić, skąd wniosek, że teraz więcej par jest. No, ja patrząc się na to ja widzę, że poziom zapytań o te nowe kredyty i oczywiście niższy poziom nieco udzielonych kredytów idą mniej więcej równo. Ostatnio w takim trendzie poziomym i tam trochę więcej, trochę mniej. Widzę też, że chyba wyraźnie po tych zależnościach liczby zapytań i liczby udzielonych umów i przesunięciach czasowych widać też, że się skrócił okres udzielania umów kredytowych, który przez ten wielki ruch związany z bezpiecznym kredytem się w pewnym momencie bardzo mocno wydłużył. Przecież w ogóle chyba ostatnie bezpieczne kredyty to chyba nawet w kwietniu były jeszcze udzielane jakieś, jeśli dobrze pamiętam. Znaczy ja myślę, że mogły być jeszcze nawet gdzieś tam pojedyncze później, chociaż może nie pojedyncze chyba były nawet w maju jakoś tak to było, ale to zależy jak szybko była analiza, nie? Bo pamiętajmy, że do końca tamtego roku można było, znaczy tamtego 2023, to jesteśmy rok później, można było składać wnioski, a teraz wydłużony okres, ta fala chętnych duża, ktoś dostawał decyzję, miał jeszcze czasem miesiąc do 3 na podpisanie umowy. Od podpisania umowy do wypłaty kredytu też jeszcze banki dawały jakiś określony okres, tak? Więc faktycznie te umowy, wypłaty, one mogły być spokojnie w połowie roku jeszcze. Tak, ja pamiętam, że to informowano o tym i to nawet mnie zaskoczyło, że tak długo trwało. Już tam szczegóły nie są ważne w tej chwili, bo ten program kredytu z dopłatami zniknął. No i jak już powiedziałem, ten kredyt z dopłatami, to mamy ten taki słynny kredyt z dopłatami 0%, którym żyła publiczność przez jakąś część 2024. Zmieniali się ministrowie. Teraz ten program został utajniony. Co ty sądzisz o tym? W ogóle to jest takie chyba na razie, moim zdaniem to na razie się nie ma co za bardzo wzniecać tym tematem. A ty jak sądzisz? Znaczy ja się tym interesuję oczywiście, tak, analizuję to, tam też mam swoje komentarze co do tego, natomiast no to jest patykiem na wodzie pisane dzisiaj. Tak naprawdę opieramy się na jednej konferencji prasowej, oficjalnej, a reszta to są albo artykuły z przecieków prasowe, albo czy tam internetowe głównie, albo jakieś wywiady dla radia któregoś i tam się pojawiają te informacje. Już pojawiają się informacje sprzeczne pomiędzy tymi poszczególnymi wydarzeniami, więc no nic, na razie to kilka ogólników zostało podanych, oficjalnie niewiele. Co zresztą, na razie i tak wszyscy zakładają, że jeżeli w ogóle ktoś o czymś myśli, to odnosi to do tego projektu kredytu na start, tak? Czyli to będzie tamto tylko zmienione o to, co zostało do tej pory powiedziane. No to rynek już wiadomo, że my się tym interesujemy, media się interesują, tak? Branża się interesuje, ale klienci już coraz chyba mniej. Wiesz, już jak klienci do mnie przychodzą, to niespecjalnie w ogóle mają dylemat, czy czekać na ten program, czy brać kredyty. Bardziej przychodzą sprawdzić swoje możliwości tu i teraz, czy tam przygotować się na za chwilę, bo będą się nosili z zamiarem zakupu nieruchomości. I to jest, tak wygląda. Dzisiaj w tej chwili w ogóle mamy, już wiosna idzie, dzisiaj piękna pogoda jest, więc już optymizm, ruszają budowy, następne rzeczy, wiesz, ten świat idzie do przodu, no, nikt nie czeka na ministerstwo za bardzo. Znaczy, jeżeli przychodzą i chcą kupować teraz, to znaczy, że przychodzą do ciebie klienci, którzy chcą kupować na własne potrzeby mieszkaniowe
a nie na jakieś specjalnie inwestycje. No może niektórzy na inwestycje, ale tak naprawdę, jeżeli kupujesz na własne potrzeby mieszkaniowe, no to już prawie 1,5 roku czekania na ten kredyt, taki nowy pomysł, zamiast kredytu 2%, to już niektórzy musieli się zdecydować, żeby kupić mieszkanie, no bo ile możesz mieszkać z byłym partnerem, partnerką, albo czekać na powiększenie mieszkania, bo ci się dzieci urodziły, a ty nie kupujesz, bo czekasz na kredyt. To albo chcesz się wyprowadzić od teściów, no to cierpliwość ludzka ma swoje granice i ja się zupełnie takim działaniom ludzi nie dziwię. Jak sądzisz w ogóle, mamy też taki ważny aspekt, Unia się ma zamiar zbroić, własne wojsko, co się stanie z dopłatami do remontów mieszkań, z Zielonym Ładem? Proszę mnie nie chwytać za słowo, nie powiedziałem, że Zielony Ład się skończy, a to mam też wpływ taki na rynek nieruchomości, że jeżeli by te przepisy weszły w życie i były tak egzekwowane, no to te wszystkie nieruchomości w gorszych energetycznie budynkach, gorsze energetycznie budynki mogłyby poważnie w sumie tracić na wartości. Czy to w ogóle jest teraz gdzieś jakieś uwzględniane w akcji kredytowej, jakieś banki się patrzą na... Zaczyna być. Zaczyna Właśnie. być. Do tej pory niespecjalnie może uwzględniane to, że budynek ma tą gorszą charakterystykę energetyczną. Były promowane budynki, nieruchomości z lepszą energetyką, typu kredyty eko, tam domy pasywne, energooszczędne, to było promowane, ale już jeden z banków zakomunikował, chyba przynajmniej jeden, że w przypadku którychś konkretnych nieruchomości, ja już tam nie pamiętam dokładnie których, będzie robił korektę z wycen, czyli będzie obcinał wartość z wyceny. A co za tym idzie? No, mogą być przyznawane mniejsze kwoty kredytu niż klienci chcą. I tutaj to już jest wpływ, to jest dokładnie wpływ tego, co powiedziałeś. Czyli nawet jak, bo wartość, co to wartość? Wiesz, każdy może mieć inne pojęcie wartości, czyli ktoś kupuje za jakąś cenę, a w banku mu powiedzą, że ale według nas to nie jest tyle warte, bo ty musisz człowieku ponieść różne nakłady dodatkowe na dostosowanie jakby do tej średniej, czy do tych wymogów. I to już będzie miało wpływ. Bardzo Powiedzmy duży. jasno naszym widzom, że cena to nie jest wartość. Cena to jest to, co ktoś płaci, a wartość to, co ktoś szacuje w warunkach takiej niewymuszonej transakcji i to w ogóle jedno z drugim nie ma wiele wspólnego tak naprawdę. To nie było to jakoś specjalnie bardzo uwzględniane, że dobra, ta nieruchomość to jest mniej efektywna energetycznie i my tutaj zetniemy tą cenę, ale weź pod uwagę, że jeżeli zaczną robić to banki, to może mieć przełożenie na ceny, bo tu mówimy o wartości, nie? Znaczy zetniemy cenę. Że ma, bo Krzysztof, jeżeli miałbyś kupić nieruchomość, o której wiesz, że no wkrótce ona przestanie spełniać jakieś normy, oczekiwania, co w Polsce tą wiedzę jest trudno pozyskać, bo ciągle nie mamy literowych oznaczeń klas energetycznych budynków, no ale jeżeli wiemy, że ta nieruchomość, przypuszczamy, może być tak źle oceniana w przyszłości, no to sobie zastanowisz się tak, aha, to jak ja to będę chciał kiedyś sprzedać, a przecież często nie kupujemy mieszkań na wieczność, tylko na jakiś czas, będę chciał to sprzedać za 10-15 lat, to nikt ode mnie nie kupi tego, albo kupi tak nisko, albo ja będę musiał strasznie dużo pieniędzy wydać, żeby doprowadzić ten budynek do jakiejś klasy. Przecież były nawet takie pomysły, żeby zakazywać wręcz obrotu, czy to sprzedaży, czy wynajmu nieruchomości w gorszych klasach. To na razie nie obowiązuje w Polsce, ale przypominam, że takie głosy szalone też były. No to nic dziwnego, że banki zaczynają zwracać na to uwagę, no bo patrząc się na to, dzisiaj jest cena taka, czy ta wartość wyliczana przez rzeczoznawcę taka, no ale jeżeli ten budynek się znajdzie w tej gorszej klasie energetycznej, to będzie słabszym zabezpieczeniem. Jego wartość zabezpieczenia kredytu będzie spadała, więc ja ten bank rozumiem. To jeden tylko, a reszta co mówi? Chyba na razie tylko jeden dał taką, jeśli dobrze pamiętam, taką wytyczną, że będzie to gdzieś tam uwzględniane. Nie pamiętam też, jakie tam dokładnie było kryterium, no bo wiesz, ty powiedziałeś, nie mamy klas energetycznych, w sensie tych oznaczeń literowych. ABCDF, tak.
jak na lodówce po prostu, No jak te same, kupujemy. tak. No, nikt jeszcze nie zrobił tego, więc tak naprawdę my nie wiemy, czy ocieplony budynek z wielkiej płyty to jest ok, czy on nie jest ok. To my się domyślamy tylko. Ktoś sobie sam określa. Natomiast druga rzecz to jeszcze jest no, certyfikaty energetyczne i ta dowolność w ogóle określania, kupowania przez internet certyfikatów za 200 zł, nie wiesz, to tam świadectw energetycznych w sensie. Ale te to nasze właśnie certyfikaty wiesz, były obliczane inaczej, według innej metodologii, inny był wynik. Wynik z tych certyfikatów nic nikomu nie mówi. no dzisiaj, jeżeli to jest oceniane na podstawie tam, nie wiem, 15, 20, nawet nie wiem ilu parametrów, które ja wpisuję w przeglądarkę internetową, to jednak śmiem twierdzić, że to są dwa różne podejścia do obliczeń. Znaczy, bo celowo w pewnym momencie zdeprecjonowano znaczenie tych certyfikatów energetycznych. To tak było i to nie ma co kłamać, po prostu taka jest historia. To zrobiono celowo, miesza z tym. Dlaczego? Natomiast teraz trzeba by te wszystkie świadectwa charakterystyki no, przeliczyć na te nowe oznaczenia, takie jak ma reszta Europy. I teraz jest problem taki, że no też podawano jakieś tam założenia, Unia przyjmowała co do efektywności energetycznej różnych obiektów i w zasadzie to w Polsce w tych najwyższych klasach nie łapie się żadne budownictwo. Jeżeli było robione zgodnie z normami, tak, w ostatnich latach. Jeżeli oczywiście byli ludzie, którzy budując na własny użytek, budowali te domy znacznie efektywniejsze, no to wtedy oni są w tych klasach, ale to, co powiedziałeś, to ocieplenie tych budynków spółdzielczych z wielkiej płyty wykonane 20 lat temu, no to tak naprawdę wymagałoby kolejnego docieplenia tych budynków. Zresztą to też nie tylko jest sprawa ociepleń, bo to przecież to są też i źródła energii, które my uważamy za dobre lub złe. Cała dyskusja na ten temat. W każdym razie z tego wniosek jest taki, że niektóre banki zaczęły się już do tego przymierzać, żeby uwzględniać ten efekt w kredytach i może się też zdarzyć, że obecna sytuacja polityczna nie musi się zdarzyć, skłoni Unię do przyjrzenia się troszeczkę temu, czy warto koniecznie tak szybko brnąć w tym kierunku, który został jakiś czas temu wyznaczony, no ale to już wychodzi poza możliwości kanału, który zajmuje się nieruchomościami, bo polityką to my się tutaj nie zajmujemy. No dobra, powiedz mi tak krótko, co sądzisz w takim razie już podsumowując o rynku nieruchomości, ale z punktu widzenia osoby zajmującej się udzielaniem kredytów mieszkaniowych. Najbliższa taka perspektywa, ten rok, może przyszły. Nie sądzę, że będzie spadek akcji kredytowej na rynku, bo nie ma ku temu podstaw. Raczej powinienem przewidywać, że będzie wzrost, dlatego że no jeżeli rozmawialiśmy o tych obniżkach stóp procentowych, nawet w przyszłym roku, no to jednak może niezbyt dużo, ale każda ta obniżka, każde 25 punktów bazowych będzie wpływało na wyższą zdolność kredytową, czyli tak naprawdę wśród osób, które chcą na kredyt kupować, to będzie wpływało na ich możliwości nabywcze, tak? No bo tutaj liczy się rata, czyli możliwość tego, co ja mogę, inaczej, co bank może mi dać, raz, a też czy ja jestem w stanie to, co bank może mi dać, na tych warunkach spłacać, czyli po prostu taką ratę. Jak ona będzie niższa, no to oczywiście te moje możliwości zakupowe będą większe. Jak będą większe, no to wiemy, że jeżeli nic innego się nie wydarzy, reszta to będzie jakiś tam konstans, to będziemy mieli w dużo mniejszej skali, ale jednak tą sytuację, którą mieliśmy po pierwszym lockdownie. Ścięcie stóp procentowych, wysokość oprocentowania w dół, zdolność w górę. Nagle się okazało, że jest tanio, tak, dla klienta, że on może mniej płacić, więc tych decyzji też jest więcej. Natomiast tutaj ja bym tutaj zwrócił uwagę jeszcze na jedną rzecz. Mówiliśmy, zacząłeś od marży na początku. Czy one będą rosły, czy one będą malały. Ja powiem tak, jak stopy procentowe idą w dół, to marże raczej rosną. I to jest tyle. Dzisiaj jest wielki szum wysokości marży, to ja bym odesłał polityków
do sytuacji, która była, jak stopy procentowe wynosiły tam okolice 0,2%. Niech oni sprawdzą, ile wtedy wynosiły marże. Nikomu ten poziom bardzo wysoki, bo one były wysokie wtedy, nikt nie przeszkadzał. Nie, no nie przeszkadzały marże nikomu, bo sumarycznie kredyt nie był drogi. Nie? I No działał tak. ten efekt psychologii. Dzisiaj kredyty są drogie, nie ma wpływu, bo zakładam, że nie ma i nie będzie wpływu na stopy procentowe, no to co? No to wymyślmy tą drugą część, zmniejszmy, tak? Albo przynajmniej mówmy, że chcemy zmniejszyć. No, żeby się tak, jeżeli to nie będzie unormowane, to przy spadkach stóp procentowych marże często idą w górę. Tyle tylko powiem. No tak to jest, takie jest życie. Ja powiem szczerze, że w zeszłym roku rozpoczęli deweloperzy bardzo dużo nowych budów. W styczniu też całkiem dzielnie rozpoczynali budowy w styczniu 2025. W zeszłym roku to był naprawdę bardzo wysoki wynik. Te budowy będą gotowe teoretycznie do użytku w 2026 roku, bo tyle mniej więcej trwa proces budowania od wejścia na plac budowy do zakończenia, u deweloperów około 2 lat. Jeżeli nic się nie zmieni, to nawet jakby ta duża podaż trafiła na okres, kiedy będą obniżane oprocentowania kredytów, to może się okazać, że ta duża podaż, może się okazać, nie musi, mogłaby troszeczkę powstrzymać pęd do podwyżek cen nieruchomości spowodowanych większym pobytem przy łatwiej dostępnych kredytach. Moim zdaniem też w ogóle tak naprawdę to ożywienie na rynku istotniejsze może być z powodu obniżenia w ogóle stóp procentowych niż z powodu wprowadzenia jakiegoś mocno okrojonego i jeszcze w dodatku wątpliwego programu taniego kredytu. I jak tak dalej pójdzie, to się może okazać, że ten w ogóle za rok czy za 2 to taki program taniego kredytu jest mało potrzebny. Mówi się też o tym budownictwie socjalnym, no ale to na razie pieśń przyszłości. Ja bym chciał powiedzieć tak, proszę Państwa, rynek nieruchomości jest ciekawy i trzeba go śledzić. Zostańcie z nami, subskrybujcie nasz kanał. Zapraszam do wspierania nas, czy to na YouTube, czy na serwisie Patronite, gdzie są specjalne zawsze treści dla tych wspierających nas tu lub tam. Cześć, trzymajcie się.